idę do domu. Nigdzie nie pójdziesz, siadaj w tej No, chwili. idę już. Siadaj, Dominik, chcemy cię... Do szpitala trafia 16-latek z groźną raną ręki. Chłopak jest bardzo agresywny. Jego matka podejrzewa, że brał narkotyki. Jak mógł się tak urządzić? Przecież to dobre dziecko. Nastolatek atakuje pielęgniarki. Czemu go zmusiłeś do picia? Dlaczego mu dałeś narkotyki? W wypadku samochodowym ciężko ranne zostaje 7-letnie dziecko. Chłopcu grozi kalectwo. Mamusia się znajdzie. Wiesz, na razie pojedziemy sobie do szpitala. Kombinujecie coś na mnie? Tomek po mieście biega. Matka chłopczyka chce porzucić dziecko w szpitalu. Nie mogę w to uwierzyć, że ta kobieta jest matką. To jest jakiś potwór. Przecież ona nawet nie zapytała o Tomka. Mama mnie tu zostawi, na pewno. Nie będę z nim gadać, palić mi się chce. Okazuje się, że agresywny nastolatek ma krwiaka w mózgu. Konieczna jest natychmiastowa operacja. Ja się boję. Pani Sylwio, bez tej operacji on może umrzeć. Na oddział ratunkowy matka przyprowadza 16-letniego Dominika Wareckiego. Kobieta znalazła zamroczonego syna nad ranem przed domem. Chłopak ma mocno poranioną rękę, która bardzo krwawi. Spać mi się chce, idę do łóżka. Błagam cię, synku, nie ruszaj się stąd. Chłopak nigdy dotąd nie pił alkoholu i nie sprawiał żadnych problemów. Mimo że kobieta wychowuje go samotnie, syn świetnie się uczy, działa w harcerstwie i matka jest z niego bardzo dumna. Teraz przeraża ją, że nie wie, co się dzieje z jej dzieckiem. Naprawdę nie wiem, co się stało. Dominik miał być u kolegi. Przecież co piątek grają na komputerze. I naprawdę nie wiem dlaczego. Przecież nieraz zostawał u Huberta na noc i nigdy nie wrócił pijany. Nie rozumiem, jak mógł się tak urządzić. Przecież to dobre dziecko. Muszę wiedzieć, co stało się tej nocy. Matka bardzo martwi się stanem jedynego syna, dlatego po raz kolejny dzwoni do jego kolegi, u którego chłopak spędził noc. Niestety ten nie odbiera telefonu. Hubert, na miłość boską, odbierz ten telefon. Dominik jest w szpitalu. Ma poranioną rękę i jest pijany. Muszę wiedzieć, co robiliście wczoraj. Przecież Dominik nie pije, wiesz o tym. Kazałeś mu? Zmusiłeś go do czegoś? Musimy porozmawiać. Jak nie, to zadzwonię do twoich rodziców, na policję. Zobaczysz. Kobieta nie wie, co robić, gdyż nigdy nie widziała syna w takim stanie. Nie wierzy, żeby chłopak sam się tak upił, dlatego zrzuca całą winę na jego przyjaciela, którego bardzo nie lubi. Dominik, napij się trochę. Dużo posłodziłam. Proszę cię, synu. Przetrzeźwiejesz trochę. Co lekarz powie? Daj pani spokój. Przecież on się załatwił na amen. Nie kontaktuje. Co pan mówi? Sam się załatwił? Ktoś go załatwił. Mój syn nie pije. Ktoś go zmusił. Może dali mu coś jeszcze. Przecież on nawet nie kontaktuje. Gdybym go nie znalazła, pewnie by się wykrwawił. Musiał się z kimś pobić. Co pan mówi? Ktoś go pobił. Dominik nie jest taki. Synu, proszę. Dominik Warecki? Chodź, synu. Chodź. Już idziemy. Gdzie mnie ciągnie? Proszę cię, chodź. Chodź, synu. Chłopak zostaje wezwany na badanie. Nadal mocno krwawi. Kupili mi syna, pani doktor. Może wcisnęli mu coś jeszcze. Już nie widzę. Trzeba go jakoś otruć albo zrobić Tutaj coś. proszę. Pacjentem zajmie się dr Anna Nowicka. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, gdzie jest i co się z nim dzieje. Dlatego badanie może nie być łatwe. Nastolatek jest tak zamroczony, że prawie nie czuje bólu. Na dodatek jest coraz bardziej agresywny. Spadaj! Zdumisz się i daj rękę. Weź Ale się Dominik, odwal. To potrwa chwilę. Odwal się. Im bardziej będziesz... Zostaw. Matka jest przerażona stanem syna. Kobieta podejrzewa, że koledzy upili go lub podali mu narkotyki.
Nie chcę. Cicho. Rana na ręce jest bardzo rozległa i wygląda bardzo źle. Gdyby matka nie znalazła chłopaka w porę, mógłby wykrwawić się na śmierć. Dominik, mówię do ciebie, słuchaj. Dominik, uspokój się w tej chwili. Wiesz, co się stało? Pamiętasz, co się stało? Synu, Nie ma z nim kontaktu. Dominik? A jak się... Dobrze, jak się nazywasz? Powiedz mi pełne imię i nazwisko. Dominik Warecki, pani profesor. Jaki dziś dzień? Wtorek. sobota, synu, sobota. A miesiąc? Ci do tego. Boże święty. Nie, no, tak nie będziemy rozmawiać. Siadaj! Dominik! Jak ty mówisz? Co oni ci dali? Zabieramy go w tej sytuacji do zabiegowego, musimy to zszyć, a potem pobierzemy mu krew. Siadaj. Dominik! Do bani. Dominik, proszę go uspokój. Siadam stąd. No puść. No widzi pani, co się dzieje. Pani doktor, co siadaj. No jest agresywny, tak jak widać. Te rany, niektóre się zagoją, większe musimy od razu zszyć. Później sprawdzę, czy nie ma jeszcze innych obrażeń. Na pewno pobierzemy mu krew na alkohol i mocz, na narkotyki. Zachowanie pacjenta potwierdza, że mógł brać narkotyki lub wypił dużą ilość alkoholu. W tej sytuacji nie można podać mu środków uspokajających, gdyż w połączeniu z narkotykami mogłyby one zagrozić życiu nastolatka. Przecież ja widzę, że mój syn nie kontaktuje. Zachowuje się, jakby jakiś diabeł w niego wstąpił. Muszę wiedzieć, co stało się w nocy. To na pewno wina tego Huberta. Nigdy mu nie ufałam. Źle się uczy, wagaruje. A raz widziałam go z podbitym okiem, z jakimiś podejrzanymi kolegami. Ale Dominik uparł się, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Lekarzom udało się przenieść agresywnego nastolatka na salę zabiegową i mogą rozpocząć szycie rany. Chłopak chwilowo jest spokojny, ale nadal nie ma kontaktu z rzeczywistością. Nagle dostaje kolejnego ataku szału. Spokojnie. Spokój. Ej, do bani. Do bani te klimaty. Idę stąd, Hubert. Uspokój się. Uspokój się, Hubert, Dominik. idę. Dominik, Hubert. uspokój się na chwilę. Człowieku, chcesz sobie wszystko rozwalić na tej ręce? Jak my założymy mu ten cewnik? Ale schiza, ale muza. Jakoś trzeba będzie. Do kitu, takie coś. Wychodzę stąd. Uspokój się. Wychodzę stąd. Spokojnie, Dominik, bo teraz sobie Dominik. naprawdę krzywdę zrobisz. Daj sobie zeszyć tą ranę. Chodzę. Dominik, spokój. Dominik, mamy igłę. Spokojnie. Daj sobie zeszyć tą rękę, stary. 2-3 szwy i po sprawie. Więcej muzy. Zaraz będzie więcej muzy. Po chwili nastolatek znowu się uspokaja, ale wygląda na to, że nie ma pojęcia, co robił przed momentem. Jego matka jest załamana i zastanawia się, czy mogła jakoś zapobiec nieszczęściu, które spotkało jej dziecko. Kobieta bardzo się troszczy o jedynego syna i do tej pory myślała, że chłopak nie ma przed nią tajemnic. Teraz boi się, że dzieje się z nim coś złego, a ona nie wie, jak mu pomóc. W każdą sobotę mogę się tutaj spodziewać pijanych nastolatków. Ofiary piątkowych imprez to tutaj norma. Czuję jednak, że z tym chłopakiem będą wyjątkowe problemy. Współczuję jego matce, bo jeżeli widzi syna faktycznie pierwszy raz w takim stanie, to musi być dla niej wielki szok. Lekarzom udało się zszyć ranę nastolatka oraz pobrać mu krew, by sprawdzić, czy pił alkohol lub brał narkotyki. Jednak chłopak znowu ma napad agresji i pielęgniarki nie są w stanie sobie z nim poradzić. Pacjent zachowuje się agresywnie, więc doktor Anna nie ma wyboru. Decyduje się, by przywiązać nastolatka pasami do łóżka, dopóki nie przestanie być groźny dla siebie i otoczenia. Potrzebuje na to zgody jego matki, która właśnie przerażona weszła na salę. Proszę pani, przykro mi, musimy go unieruchomić, dopóki się nie uspokoi. Leż. Znaczy unieruchomić? Przypiąć do łóżka specjalnymi pasami. Nie zgadzam się, to przecież dziecko, a nie jakiś wariat. Ale proszę pani, tu już nie chodzi tylko o nasze bezpieczeństwo, ale u niego my nie możemy mu zmierzyć ciśnienia, założyć cewnika, nic a co z kroplówką. Poza tym może rozedrzeć sobie opatrunek, zrobić krzywdę sobie i innym pacjentom. To jest konieczne. No widzi pani, co się dzieje. Potrzebujemy pani zgody. Dobrze. Proszę poczekać na korytarzu. Mamy zgodę. Uspokój się. Więcej muzy. Synu. Więcej muzy, Będziesz zdecydowanie. miał więcej muzy, na pewno. Zdecydowanie więcej muzy. Teraz leż. Nie. Ja chcę muzy. Będziesz Ja miał. chcę więcej muzy. Zwiążą moje dziecko jak jakiegoś psychopatę, przestępcę. Jak ja mam na to patrzeć? Przecież to moje jedyne dziecko. On jest całym moim światem. Ja chcę muzy. Wygląda na to, że chłopak ma halucynacje spowodowane przez narkotyki lub dopalacze i wydaje mu się, że jest z kolegami na imprezie w klubie. Pasuje? Będziesz schiza? Głośniej. Odrobinę, odrobinę. Ten chłopak jest naprawdę bardzo niebezpieczny.
Nie wiem jeszcze, ile dokładnie wypił, ale podejrzewam, że bardzo dużo. No i dobrze, że przekonałam jego matkę. Rodziny pacjentów uważają, że związanie to przemoc, krzywdzenie ich bliskich. A przecież w ten sposób tak naprawdę zapobiegamy nieszczęściu i chronimy tych chorych przed samymi sobą. Czemu go zmusiłeś do picia? Dlaczego? Do szpitala przychodzi kolega nastolatka. Wychodzi na jaw, że pacjent brał udział w bójce. Czy syn miał kiedykolwiek atak padaczki? Choruje? A stracił przytomność kiedyś? Nigdy, synku! Stan chłopaka się pogarsza. Ma poważny uraz mózgu. Konieczna jest natychmiastowa trepanacja. Ja się boję. Pani Sylwio, bez tej operacji on może umrzeć. 7-latek zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym. Chłopcu grozi kalectwo. Gdzie mamusia? Mamusia się znajdzie. Wiesz, na razie pojedziemy sobie do szpitala. Gdzie mamusia? Jego matka chce porzucić go w szpitalu. Będzie na mnie bardzo zła, Ale dlaczego ma być na ciebie zła? no bo jestem tutaj. Dominik, tak? Siadaj, Dominik. Nie, ja idę do domu. Nigdzie nie pójdziesz, siadaj w tej chwili. Idę już. Na oddział trafia agresywny nastolatek. Chłopak ma głęboką ranę na ręce i stracił dużo krwi. Jego matka jest przerażona. Podejrzewa, że syn brał narkotyki. Przecież ja widzę, że mój syn nie kontaktuje. Zachowuje się, jakby jakiś diabeł w niego wstąpił. Muszę wiedzieć, co stało się w nocy. Pacjent jest bardzo niebezpieczny dla otoczenia, dlatego zostaje przypięty pasami do łóżka. Proszę pani, przykro mi, musimy go unieruchomić, dopóki się nie uspokoi. To znaczy unieruchomić. Przypiąć do łóżka specjalnymi pasami. Nie zgadzam się, to przecież dziecko, a nie jakiś wariat. Pacjentom to jest konieczne. No widzi pani, co się dzieje. Kobieta ma wyrzuty sumienia. Pomimo, że zgodziła się na związanie własnego dziecka, nadal nie wie, czy dobrze zrobiła. Bardzo kocha syna i za nic nie chciałaby go skrzywdzić. Że zrobiliście coś nie tak, że skrzywdziliście mi dziecko, to ja pójdę na policję, do adwokata. Jeśli tylko coś się okaże, że stało się przez te pasy. Nic się nie stanie, spokojnie. Proszę mnie wysłuchać uważnie. Ja obejrzałam pani syna dokładnie i oprócz obrażeń ręki nie ma żadnych podejrzanych otarć ani ran. No kilka może siniaków na łokciach i nogach. Co się stało? Przyszedł ten, co zrobił to mojemu synowi. W szpitalu pojawia się kolega pacjenta, u którego chłopak spędził noc. Dlaczego mu dałeś narkotyki? Co pani robi? Niech mnie pani puści. Chciała pani, żebym przyjechała, teraz co? Co robiliście wczoraj? Nic. Graliśmy na kąpie. Nie wiedziałem, że coś się stało. Dominik wyszedł normalnie. Normalnie? Kłamiesz. Upiłeś go. Proszę się uspokoić. Jesteś jego kolegą, tak? Tak. Powiedz mi w takim razie, co się stało zeszłej nocy. To ważne. My nie wiemy, czy Dominik oprócz alkoholu nie próbował czegoś jeszcze. Muszę to wiedzieć, żeby mu pomóc. Mogę z nim porozmawiać? Nie, jeszcze nie. Teraz powiedz, co się działo. Pani Powiedz doktor, mi. Tak? proszę szybko przyjść. Stan pacjenta nagle się pogarsza. Chłopak dusi się i wymiotuje. Jego matka nie rozumie, co się z nim dzieje i chciałaby, żeby ten koszmar jak najszybciej się skończył. Podajemy leki, podłączamy monitor. Matko Boska, on mnie w ogóle nie poznaje. Z nim jest coraz gorzej. On musiał wziąć jakieś narkotyki. Przecież nie ma innego wytłumaczenia. Matka pacjenta jest przekonana, że kolega syna coś przed nią ukrywa. Dosyć tego. Mówcie, co robiliście i co robił tam mój Dominik. Małą imprezkę tylko. Kim on jest? No, Darek. Przecież chodzi z nami do klasy. Był też u mnie wczoraj. Dlatego tu podjechałem. Hubas zadzwonił i tu chciałem wiedzieć, co z Dominikiem. Przecież on jest pijany. Pijany od razu. 3-4 piwka. Zamknij się. Nieważne. Mów, co robiliście wczoraj. Dałeś mu coś do picia? Dałeś mu jakieś narkotyki? Nie. Byliśmy u mnie. Dominik nic nie pił. Może jedno piwko. Czemu go namówiliście? Nie pozwalam Dominikowi na żadne imprezy. Pani na nic mu nie pozwala. Wszyscy się z niego śmieją, jak mu pani kanapki do budy przynosi. A i pewnie mnie zabije za to, że z panią rozmawiam. Ma tylko obciach przez panią. Mówi, że wszyscy mają normalnych starych, tylko nie on. Jak ty do mnie mówisz? Ale wczoraj nic się nie działo. Nie bierzemy... Nie bierzemy prochów, nie jaramy zielska, tylko Pani piwko. Werecka? Normalnie. Werecka, przepraszam. Mam wyniki badań. Proszę za mną. Koledzy chłopaka ukrywają, że podczas wczorajszej imprezy zorganizowali walki bokserskie. Pacjent ma w szkole opinię mamy i synka, dlatego chciał udowodnić, że jest twardzielem i wziął udział w walce na pięści, w trakcie której rozciął sobie rękę i uderzył się w głowę. Trzymajmy się wersji, że wyszedł i wszystko było z nim okej. Torował się gdzieś na mieście, stara go znalazła i teraz histeryzuje. Tutaj? Doktor Nowicka ma już wyniki badań pacjenta. Proszę usiąść. Wie pani co?
Szczerze mówiąc, to jestem zaskoczona. Wyniki badań krwi wykazały, że Dominik nie jest pijany. To znaczy, są niewielkie ilości alkoholu, ale zupełnie niewspółmierne do jego zachowania. Co pani mówi, nie jest pijany? No nie. A więc co? Trudno powiedzieć. Na razie nie wiem. W moczu też nie było śladu narkotyków. No, chyba że pani syn wziął coś, czego nasze badania nie wykryją. Na przykład jakieś dopalacze teraz modne. Boże drogi. Pani doktor, Tak? pacjent ma atak. Przepraszam, musimy iść. Gdzie? Stan pacjenta nagle się pogarsza. Nastolatek ma silny atak padaczki. Matka jest przerażona, bo nigdy wcześniej chłopak nie miał takich ataków. Doktor Anna podejrzewa, że pacjent ma poważny uraz mózgu. Bardzo proszę, Dominik. Na początku byłam przekonana, że chłopak jest bardzo pijany. Ale teraz boję się, że przyczyną jego zachowania może być tworzący się w głowie krwiak. Agresja, atak padaczkowy, do tego brak kontaktu z rzeczywistością. To wszystko mogą być objawy krwiaka. I podejrzewam, że chłopakowi coś musiało stać się w nocy. On musiał uderzyć się w głowę. Nie wiem, być może ktoś go uderzył. Przez bezmyślność kolegów życie nastolatka jest w niebezpieczeństwie. Gdyby chłopcy powiedzieli od razu o bójce i uderzeniu w głowę, lekarze już dawno mogliby postawić diagnozę. Zdjęcie o glebę wymięk, przecież widziałeś. Wstał i nic nie było. Łapą też sam szybę wybił. No wiem, no to co mu się stało? Nie wiem, może na mieście mu ktoś gębę obił? Ale jego stara mówi, że nie jest pobity. Biliście się w nocy, tak? Słyszałam, co mówicie i nie ma czasu na bezsensowne dyskusje. Czy Dominik uderzył się w głowę? Nie. Słuchaj, z nim naprawdę nie jest dobrze. Ja podejrzewam, że on ma krwiaka. Cholera. To co, uderzył się czy nie? No rypnął na glebę w piwnicy, ale wstał i dalej się już nie bił. Po prostu wydygał i nie bił się już dalej. Powściekał i poszedł do domu. Cały i zdrowy. Nic mu nie było. Podejrzenia dr Nowickiej potwierdziły się. Koledzy nastolatka przyznali w końcu, że chłopak podczas walki mocno uderzył się w głowę. Konsekwencje bójki mogą być tragiczne. Nastolatek może mieć poważne uszkodzenia mózgu, które grożą kalectwem, a nawet śmiercią. Mówiłem, żeby łajzy nie brać. Tylko, żeście problemów narobili. No bijemy się. Chłopaki z budy, tak dla jaj. Żeby wiedzieć, kto silniejszy. Dominik chciał spróbować, bo się z niego śmieją, że jest laluś, mięczak. To mój dobry kumpel, więc go wkręciłem. No ale wymiękł po pierwszym upadku. Dalej się już nie bił. Wstał i wyszedł. Nic mu nie było, naprawdę. Zaczynam badanie. Trwa badanie tomograficzne nastolatka z podejrzeniem krwiaka w mózgu. Chłopak dostał już środki uspokajające, ale nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje. Przerażona matka czeka na korytarzu i nie dopuszcza myśli, że jej jedynemu dziecku może stać się coś złego. Czytaj. Widoczna szczelina złamania. A to? Krwiak, nadtwardówkowa. Trzeba go operować i to szybko. Proszę zadzwonić na blok operacyjny. Dobrze. Badanie ostatecznie potwierdziło, że pacjent ma krwiaka i konieczna jest natychmiastowa operacja. Niestety wszyscy neurochirurdzy są teraz zajęci. Lekarze nie mogą czekać. Muszą przeprowadzić trepanację na oddziale ratunkowym. Najpierw potrzebują zgody matki na ryzykowną operację. Kobieta jest w szoku i w pierwszej chwili nie chce się zgodzić. Ja nie wiem. Boję się, że mój syn umrze podczas takiej operacji. Ale pani Sylwio, operacja jest konieczna, naprawdę. Boże mój, ja nie wiem, co zrobić. Przecież to jest bardzo poważne. Niech mi pani powie, czy grożą mu jakieś powikłania. No, prawda jest taka, że każda operacja niesie za sobą ryzyko i jakieś niebezpieczeństwa. Trzeba to wziąć pod uwagę oczywiście i nie można tego wykluczyć, ale to nie znaczy, że dotknął one Dominika, naprawdę. Pani Sylwio, bez tej operacji on może umrzeć. I gdyby to był mój syn, to naprawdę chciałabym, żeby został jak najszybciej zoperowany. Proszę mi zaufać. Wiem, że to trudne. Dobrze. Podpiszę. Dobrze. Kobieta zgadza się na operację i teraz lekarze mogą ratować życie jej syna. Na oddziale ratunkowym bardzo rzadko wykonujemy trepanację czaszki. Tym razem nie mamy wyjścia. Jeżeli tego nie zrobimy, chłopak może umrzeć. Trepanacja to trudny i ryzykowny zabieg. Polega na otwarciu czaszki
i odsłonięciu opon mózgowych oraz mózgu. Dzięki temu możemy dotrzeć do jamy czaszki i usunąć krwiaka. Od kilku godzin trwa skomplikowana operacja usunięcia krwiaka w głowie nastolatka. Zrozpaczona matka nie może już znieść oczekiwania i chciałaby jak najszybciej zobaczyć swoje dziecko. Tymczasem przyjaciel pacjenta czuje się winny i bardzo mu zależy, żeby matka kolegi wybaczyła mu kłamstwa. Darek poszedł, ale ja zostałem. Po co? Idź sobie. Ta lekarka pani powiedziała, Co powiedziała? że biliśmy się i Dominik też chciał. Co? Głupio mi, naprawdę. Nigdy nikomu nic nie stało. Biliśmy się dla jaj. Dominik chciał spróbować, żeby się przestali z niego śmiać. Przestań, już mam to gdzieś, co sobie myślisz. Ważny jest tylko Dominik. I to, żeby przeżył. I żeby wyzdrowiał. A jeżeli nie, to będziesz miał go na sumieniu do końca życia, rozumiesz? Ale jak wychodzi, wyglądał normalnie. Tylko rękę rozwalił. Pani doktor, co z Dominikiem? Operacja zakończona, wszystko już dobrze, udało się. I teraz może pani zobaczyć Dominika, ale na razie tylko przez szybę. Proszę ze mną. Operacja przebiegła pomyślnie i jest szansa, że chłopak będzie mógł żyć jak dawniej. Matka cieszy się, że głupie zachowanie jej dziecka skończyło się szczęśliwie. Ostatnie godziny były dla niej prawdziwym koszmarem, gdyż nie wyobrażała sobie życia bez syna. Teraz modli się, by nie było żadnych komplikacji oraz żeby chłopak jak najszybciej wrócił do zdrowia. Żeby tego wszystko było okej. Ekipa pogotowia ratunkowego przyjeżdża na miejsce wypadku samochodowego, w którym ciężko ranny został 7-letni Tomek Bugajski. Dziecko wbiegło prosto pod koła samochodu na ruchliwej ulicy w centrum miasta. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Bo jak masz na imię? Tomek. Tomek, dobrze. Tomku, zaraz przestanie boleć, okej? Tomek, ja jestem ratownik Paweł, a to jest Damian. Musimy zrobić kilka rzeczy, żeby móc zabrać się do karetki, dobra? Na imię Tomek. Dobrze, słuchaj, powiedz mi, boli cię tutaj, jak dotykam? Boli tu? Boli. Boli, tak? Chłopiec bardzo cierpi, ma liczne złamania i rany na głowie. Jest też mocno zmarznięty, dlatego jak najszybciej musi znaleźć się w szpitalu. Boli tutaj? Tomku, powiedz mi, jak cię będzie bolało, dobrze? Jest? Dobrze? Czekaj. Tutaj boli, tak? Podaj mi troszkę. Za chwilę zrobimy tak, żeby nie bolało. Poczekajcie, słuchajcie, jest podejrzenie, tutaj złamanie przedramienia i podudzia. Lewa ręka, prawa noga. Dobra. Nóżka cię boli? Będziemy się nie rozpiąć spodnie, wiesz? Wszystko będzie w porządku, zabierzemy cię do szpitala, nie martw. Kierowca jechał zgodnie z przepisami i nie zdążył wyhamować, gdy chłopiec wbiegł na jezdnię. Teraz bardzo przeżywa wypadek. Masz? Górę. Chłopiec błąkał się po ulicach miasta, gdy w jego domu trwała libacja alkoholowa. Maluch jest bardzo brudny i wychudzony. Rodzice zupełnie się nim nie interesują i nawet nie wiedzą, że ich dziecko wpadło pod samochód. Popatrz, Tomy, mamy tutaj takiego kolegę w karetce, panu Szaty. On nam przynosi szczęście, dam ci go tutaj, on się zaopiekuje tą chorą rączką. W drodze do szpitala ratownicy starają się zająć chłopca, żeby odwrócić jego uwagę od cierpienia. Nie bolało, dobra? A gdzie mamusia? Mamusia się znajdzie, wiesz? Na razie pojedziemy sobie do szpitala. Uwaga, poczekaj, przykleję ci, nie ruszaj rączką, dobra? Przyklejmy plasterek, uwaga. W czasie, gdy karetka jedzie z chłopcem do szpitala, policja próbuje odnaleźć jego matkę. Chłopiec bardzo jej potrzebuje i chciałby, by była przy nim. Teraz maluch jak najszybciej musi trafić pod opiekę lekarzy. Karetka dociera do szpitala, gdzie na małego pacjenta czeka już dr Eryk Wajman. Zawsze, kiedy na oddziale pojawia się małe, ranne dziecko, lekarzom ciężko zachować obojętność. Podejrzewamy złamanie podłudzia oraz złamanie kości tutaj w prawej ręce, w lewej. Ma otarcia, liczne rany. Jak masz na imię? Powiedz. Tomek Bugajski. Tomku, a ile masz lat? 7. 7. Co mu podawaliście? Paracetamol. Paracetamol, za słabe. Proszę wezwać pediatrę, musi nam pomóc. Chodźmy na salę. Tomku, zajmiemy się tobą. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Ze względu na poważny stan chłopca, dr Eryk natychmiast powiadamia pediatrę. Au, nie ruszajcie mnie, nie ruszajcie. Wszystko będzie dobrze, Tomku. Już, zaraz, kochanie. Wszystko Mimo będzie podanych dobrze. środków przeciwbólowych, maluch przy najmniejszym ruchu odczuwa ogromny ból. Chłopiec jest bardzo wystraszony i boi się, że jego matka będzie zła, że wpadł pod koła samochodu. Nie musieli.
Stanęliśmy. Już, wszystko będzie dobrze. Zaraz pani doktor poda ci lekarstwo i się lepiej poczujesz, wiesz? Wszystko będzie dobrze, kochanie, wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się. Ale masz misia ślicznego, jaki ładny. On się tu do ciebie przytuli z boczku, dobrze? Tu się przytula. Podłączamy kardiomonitor. Zostaw, tu musi być. A jak się nasz mały pacjent nazywa? Tomek Bugajski. Tomek, tak? To wiesz co, Tomku, nic się teraz nie bój. Podłączymy ci takie spokojnie, kochanie. Lekarze zauważają, że chłopiec jest bardzo zaniedbany. Któremu będziemy wiedzieli, że twoje serduszko ma się dobrze, wiesz? Ale nic się nie bój, wielu pacjentom je podłączamy, to nic nie boli. To ci się podoba, tak? Nie wiem, kim są rodzice tego chłopca, ale jakim prawem pozwolili biegać mu samotnie po mieście. Patrząc na niego, jak jest brudny i wychudzony, obawiam się, że to może być jakaś patologiczna rodzina. Po podaniu kolejnej porcji środków przeciwbólowych lekarze chcą dokładnie ocenić obrażenia dziecka. Dlatego zdjęli mu opatrunki i starannie oglądają rany. Chłopiec ma wiele skomplikowanych złamań i obrażeń. Tomek. Zobacz, co ja ci tu przyniosłam. Zobacz, jaki misiek wielki. Maluch czuje się bardzo samotny i nie może doczekać się przyjazdu mamy do szpitala. Teraz są misie i książeczki. No tutaj jest niewielka, ale głęboka rana. Bardzo zabrudzona. Tomaszku, a myślisz, że moglibyśmy ci troszeczkę podciąć włoski? Nie wiem, czy mamusia się zgodzi. Musi pani ją zapytać. Dobrze, zapytam. Tutaj też mamy podejrzenie kilku złamań, szczególnie w Podudziu. Tomku, a powiedz, gdzie ty mieszkasz? Nie pamiętam. A pamiętasz, jak się nazywa mamusia i tatuś? Mamusia to Marta, a wujek to Jarek. Aha, to ty mieszkasz z mamusią i z wujkiem, tak? Tomuś, a czemu ty sam biegałeś po mieście? Co? Chłopiec nie chce zdradzić, co robił tak późno sam na ulicy w centrum miasta. Jego matka wychowuje go razem z partnerem. Oboje nadużywają alkoholu. Chłopczyk wstydzi się, że często musi uciekać z domu przed agresywnymi opiekunami. Sąd już wcześniej odebrał kobiecie 2 dzieci. Chłopiec został sam i mimo, że już wielokrotnie był bity, bezgranicznie kocha matkę. My ci teraz zostawimy z panią doktor tutaj na chwilę. Zostaniesz z panią Elą. Zobacz, ile masz książek. Pani Ela będzie ci czytać bajki. A my za chwilkę wrócimy i weźmiemy cię na nowe, fajne badania, okej? A co z mamusią? Wiesz co, ja postaram się czegoś dowiedzieć i jak tylko będę wiedziała, to przyjdę od razu i ci powiem. Umowa stoi? No na pewno. Tak? Na pewno. Dobrze. Tomuś, słuchaj, którą bajkę czytam? Mamy tak. Zielony Bolek i Lolek. Drugi zielony Bolek i Lolek. I takie super o zwierzątkach, wiesz? Teraz ważne jest, aby jak najszybciej pojawił się opiekun prawny dziecka. Stan Tomka jest bardzo poważny. Może wymagać operacji, możliwe, że nie jednej. Widać, że chłopiec bardzo tęskni za mamą i jej potrzebuje. No mam nadzieję, że kobieta zachowa się jak na matkę przystało. Doktor Anna właśnie dowiedziała się, że policja odnalazła matkę małego pacjenta. Kobieta jest pijana, nie interesuje ją los dziecka i w ogóle nie chciała jechać do szpitala, bo wolała zostać na imprezie, która trwa w jej mieszkaniu. Policjantom udało się jednak ją przekonać i kobieta jest w drodze do szpitala. Tymczasem ciężko ranny chłopiec jedzie na kolejne badania. Gdzie mamusia? Mamusia już jedzie, zaraz będzie, wiesz? Długo będzie jechać? Nie wiem, ale myślę, że niedługo. Będzie na mnie bardzo zła. Ale dlaczego ma być na ciebie zła? No bo jestem tutaj. Ojej, no ale przecież to nie twoja wina. Każdemu mógł się zdarzyć taki okropny wypadek. Dokładnie. No. Mogłem uważać. Ale to był wypadek, naprawdę, i nie bierz tego na siebie. To nie twoja wina, nie wszystko można przewidzieć, Tomku, wiesz? Mamusia będzie bardzo krzyczeć. Muszę ją przeprosić. Dobrze, ale teraz już się nie przejmuj, tak? Martwię się o to, co będzie, gdy policja dowiezie tu jego matkę. Widzę, że Tomkowi bardzo zależy na tym, żeby mama z nim była, a równocześnie strasznie się jej boi. Mam tylko nadzieję, że kobieta nie będzie na niego krzyczeć, a się nim zajmie. On tego bardzo potrzebuje. O, ta z koziołkiem jest fajna. Chłopiec jest już po prześwietleniach i niecierpliwie czeka na przyjazd matki. Podczas gdy doktor Anna przygotowuje ranę do zszycia, pielęgniarka stara się skrócić chłopcu oczekiwanie i cały czas zajmuje jego uwagę. Książek? A w szkole? Ze szkoły? Nie chodzę do szkoły. A czemu ty nie chodzisz do szkoły? Nie wiem.
Aha. Chłopiec nigdy nie poznał swojego ojca. Spędza całe dnie na ulicy, bo matka nie zapisała go do szkoły. Czy w ogóle jej na nim nie zależy? Że będzie cię mniej bolało. Wytrzymaj, kochanie. Zaraz przejdzie, wiesz? A ja czytam, dobra? Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka. Mama? I mówiła... To my, Tomku. Przyprowadziłem pana doktora, który jeszcze raz zbada twoją nogę, dobra? To ja ci potem skończę czytać. Dziecku grozi amputacja nogi. Lekarze zrobią wszystko, aby do tego nie dopuścić. Cześć. Słuchaj, przytrzymam teraz delikatnie twoją stopę, dobra? Okej. Dobra. Spróbuj zgiąć teraz stopę. Tyle złamań. Można by obdzielić kilka osób. Jego powrót do zdrowia to nie będą tygodnie, tak jak myślałem, a raczej miesiące. Mały nie powinien być tutaj sam. Dorosły mógłby nie wytrzymać takiego cierpienia bez wsparcia bliskich, a co dopiero takie dziecko. Chociaż i tak jest bardzo dzielny, bo prawie wcale nie narzeka, nie płacze. Bardziej niż bólem martwi się tym, co powie jego mama. Mogę sobie w końcu zapalić? Później. Co wy sobie myślicie? Człowieka wyciągacie z domu jakiegoś... Policja przywozi do szpitala matkę małego pacjenta. Kobieta nie chce spotkać się z dzieckiem. Chłopiec jest przerażony. Nie mogę w to uwierzyć, że ta kobieta jest matką. To jest jakiś potwór. Przecież ona nawet nie zapytała o Tomka. Mama mnie tu zostawi, na pewno. Powie jej pani, jak było z wypadkiem? No oczywiście, że powiem. Jasne, wszystko powiem, nic się nie ma. To może posiedzieć ze mną trochę. Tak bym chciał, żeby posiedziała. Posiedzi, na pewno, posiedzi. No co on narobił? Matka chce porzucić rannego chłopczyka w szpitalu. Nie będę z nim gadać, palić mi się chce. Do szpitala trafia agresywny 16-latek z głęboką raną ręki. Matka podejrzewa, że brał narkotyki, ale okazuje się, że chłopak ma krwiaka w mózgu. No bijemy się. Chłopaki z budy, tak dla jaj. Żeby wiedzieć, kto silniejszy. Pani Sylwio, bez tej operacji on może umrzeć. Chłopak przeszedł operację, ale nadal nie odzyskał przytomności. Pacjentem jest też potrącony przez samochód 7-latek. Chłopiec jest ciężko ranny, bardzo cierpi i tęskni za matką, ale jednocześnie bardzo się jej boi. Policja wiezie kobietę do szpitala. Mamusia będzie bardzo krzyczeć, muszę ją przeprosić. Dobrze, ale teraz już się nie przejmuj, tak? Trwa zszywanie ran małego pacjenta. Chłopiec nie może się doczekać przyjazdu matki, ale jednocześnie boi się, że będzie na niego zła. Kobieta już wcześniej wielokrotnie biła swoje dzieci, więc chłopiec wie, co go może spotkać. Chwileczkę. Pięknie, zostały już 2 mniejsze rany i będzie krócej, kochanie. Kiedy przyjedzie moja mama? Myślę, że zaraz będzie. Powie jej pani, jak było z wypadkiem? No oczywiście, że powiem. Jasne, wszystko powiem, nic się nie ma. To może posiedzieć ze mną trochę. Tak bym chciał, żeby posiedziała. Posiedzi, na pewno, posiedzi. Na pewno, kochanie. To co, gotowy? No, jeszcze chwilkę wytrzymaj. No, zamykamy oczka. Pięknie, dzielny nasz bohater. Mały pacjent ma już zszyte rany i wrócił na salę. W tym czasie policja dowiozła jego matkę do szpitala. Mimo że chłopiec niecierpliwie na nią czeka, kobieta jest wściekła. Awanturuje się i żąda, żeby policja natychmiast odwiozła ją z powrotem na imprezę. Co wy sobie myślicie? Człowieka wyciągacie z domu jakiegoś przestępcę. Kombinujecie coś na mnie? Tomek po mieście biega z piłką, a wy co? Chcesz do domu? Już. No, przepraszam, pani Marta Bugajska. A co? Jest tutaj pani syn, Tomek. Jest w bardzo ciężkim stanie. Co ty Tomek po mieście z piłką lata, z kolegami i tyle. Niech się pani uspokoi, w szpitalu pani jest. Nie, pani syn jest tutaj i miał wypadek i jest bardzo poszkodowany. Co Ma ty dużo złamań. wkręcasz? Nie chce pani nawet sprawdzić, czy to jest pani syn? Co ja jestem? W więzieniu czy gdzie? Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć, że ta kobieta jest matką. To jest jakiś potwór. Przecież ona nawet nie zapytała o Tomka. Nawet nie chce jej się sprawdzić, czy to jest faktycznie jej dziecko. No ona nie myśli o niczym innym, tylko o tym, żeby wrócić do domu i dalej pić. Doktor Eryk liczy, że kobieta już ochłonęła i spotka się z własnym dzieckiem. Chłopiec bardzo jej potrzebuje, ale kobiety to nie obchodzi. No i co? Spojrzy pani chociaż na chłopca, żeby się upewnić? No dobra, chodźmy.
Leży na drugim łóżku. No co on narobił? On nic nie narobił, już pani mówiłem. Miał poważny wypadek. Nie będę z nim gadać, palić mi się chce. Chłopiec zobaczył matkę i nie rozumie, dlaczego ta nie chce do niego przyjść. Czuje się w tej chwili bardzo samotny i jest przerażony, że mama zostawi go w szpitalu. Kobiety jednak nie interesuje to, co czuje jej bardzo chory synek i myśli tylko o tym, by wrócić na imprezę i dalej pić. Podczas gdy w izbie przyjęć policjanci i lekarze próbują przekonać matkę do spotkania z dzieckiem, doktor Anna bada brzuch dziecka. Liczy, że przy okazji odwróci uwagę chłopca od zachowania jego matki. Zaraz przyjdzie, tylko ona musi zobaczyć kilka dokumentów. No tak, to już jest w szpitalu. Pewnie jest na mnie zła. Nie. Chce mnie zostawić. No nie mów tak, przecież już ci tłumaczyliśmy, że ty nic złego nie zrobiłeś, tak? Ale szukała jej policja, a ona ich nie lubi. Dokuczają jej, zabierają wujka. Raz zabrali Asię i Ilonkę. A kto to Asia i Ilonka? Moje siostry bliźniaczki. O. Mama mnie tu zostawi, na pewno. I jeszcze zgubiłam jej pieniążki, jak uciekałem. A przed kim uciekałeś? Przed tym panem, co mnie pogonił i powiedział, że chce pieniądze. Musiałem brać od ludzi, żeby mamusia i wujek mieli. Wiesz co, to ja porozmawiam z twoją mamą zaraz i powiem, żeby się na ciebie nie złościła, tak? Jak się ma nasz mały kaskader? Wszystko tu wygląda dobrze. Wątroba śledziona, chyba nic mu się nie stało. Badanie wykazało, że chłopiec nie ma żadnych obrażeń wewnętrznych, ale doktor Anna jest w szoku. Dowiedziała się właśnie, że kobieta zmuszała 7-latka do żebrania. Musi zawiadomić policję. Chcę porozmawiać nie tylko z tą kobietą, ale też z policją. Ona zmuszała dziecko do żebrania. Nie powinna wychowywać go, a najlepiej w ogóle zbliżać się do niego. Tylko jak ja mam to powiedzieć Tomkowi? Chłopczyk bardzo tęskni za nią, chce, żeby była przy nim. Kobieta chce jak najszybciej opuścić szpital i tylko dlatego zgodziła się spotkać z własnym dzieckiem. Liczy na to, że po krótkiej wizycie u synka policja da jej spokój. Będzie mogła wrócić do domu i dalej pić. Jak mam się uspokoić? Zaraz wyjdziemy, to pani zapali. Teraz idziemy do pani dziecka. Przecież ono tam leży. Niechże pani okaże trochę serca. Ta, dobra, chodźmy do dzieciaka. Pani Bugajska, synek czeka na panią. Dobra. Proszę za mną. Ale potem na fajkę. Tak, proszę. Tutaj w prawo. No coś tam narozrabiał. Gdzieś ty latał? Mamo, nie chciałam, tylko jeden pan mnie pogonił, bo powiedział, że na wino zbieram, a nie na chleb. I wleciałem pod to auto. Co ty za głupoty opowiadasz, gówniarzu? Spokojnie, niech się pani uspokoi, dobrze? Przepraszam, pójdę i będę prosił dalej. W gipsie więcej dadzą. Co ty za bzdury opowiadasz? Co za bajki? Niech się pani uspokoi. Mama! Kobieto, jak ty traktujesz swojego syna? Zastanów się. Bo co mi zrobisz? Rusz mi, a mój Janek cię A wy zabraliście mi dwójkę, to i tego se weźcie. Ona zmuszała dziecko do żebrania, uciekał przed kimś, dlatego wpadł pod auto. Zajmiemy się tym. Zabierzcie mi tą kobietę Sama ze sobie szpitala. pójdę, doktorku. Kaleka do niczego mi nie jest potrzebny. Kobieta odpowie przed sądem za zmuszanie dziecka do żebrania. Jeśli chłopiec będzie miał szczęście, znajdzie nową rodzinę, ale na razie musi zostać w szpitalu. On ma całkowicie gdzieś ma swoje dzieci. Wiesz, że on już do niego nie wróci. Może to i dobrze. No tak, tylko jak mu to wytłumaczyć? Ta kobieta pozbyła się dziecka jak zużytego przedmiotu. W ogóle ją nie interesuje, że jej syn cierpi, że się boi. Teraz to my będziemy musieli mu wytłumaczyć, że jego mama go nie chce. Że już tu nigdy nie przyjedzie, że się nie pojawi, a on będzie musiał trafić do domu dziecka na nie wiadomo jak długo. Cześć. Witaj, syneczku. Jak się czujesz? Bywało lepiej, wiesz jak to jest. Coś cię przyniosło. Laptop? Dominik Warecki po trepanacji czaszki szybko wraca do zdrowia i za kilka dni będzie mógł wyjść ze szpitala. Potem czeka go jeszcze rehabilitacja w ośrodku specjalistycznym. Jego matka jest szczęśliwa, że jej jedyny syn będzie mógł żyć jak dawniej. Zrozumiała jednak, że musi dać chłopcu więcej przestrzeni i pogodziła się, że jej syn powoli wkracza w dorosłe życie.
Ale mi wstyd, jak mama opowiada mi, co tutaj wyrabiałem. No, mega obciach. No ale ja nie jestem przecież taki głupi, żeby się pakować w jakieś dopalacze albo inne tego typu świństwa. No, a jak chodzi o tę walkę, to sam nie wiem, czemu się w nią mieszałem. No, chciałem być twardzielem, to się doigrałem. No, a jak chodzi o mamę, to w sumie trochę się zmieniła. Nie jest już taka upierdliwa i uparta. No, nawet obiecała mi, że nie będzie mi już przynosić kanapek do szkoły. No, a ja jej, że nie będę jej już więcej ściemniał. Co to jest? Tomek Bugajski po operacji nogi i nastawieniu pozostałych mniej groźnych złamań dochodzi do siebie na oddziale ortopedycznym. Czeka go jeszcze długa rehabilitacja. Siedmiolatek ciągle pyta o matkę, która nie pojawiła się więcej w szpitalu. Teraz prawdopodobnie czeka go nowe życie w rodzinie, która wcześniej adoptowała jego 2 siostry. Sąd zajął się już jego sprawą. Mam nadzieję, że sąd pozbawi jego matkę praw rodzicielskich. Nasza psycholog ze szpitala obiecała skontaktować się z rodziną, która adoptowała siostry Tomka. Może zechcą zabrać do siebie także jego. Koleżanka poprosiła pomocy. Na oddział ratunkowy zgłasza się przerażona dziewczyna, która dostała dziwnego ataku. Zosia mówi, że straciła wzrok. Na dobre kilka minut. Pacjentka dostaje silnych drgawek. Kolejne badania wykazują, że fizycznie jest zdrowa. Lekarze podejrzewają, że dziwne ataki mogą mieć podłoże emocjonalne. Ja widzę, że z nią dzieje się coś złego i ona coś bardzo głęboko przeżywa. Do szpitala przyjeżdża matka z ciężko poobijanym synem, który w czasie wypadku był pod opieką ojca. Chłopiec ma ciężkie obrażenia zewnętrzne i połamane żebra. Nie spadł ze schodów. Czy pan sugeruje, że u nas w domu jest jakaś przemoc? Powinnam złożyć skargę na tego bezczelnego lekarzynę. Stan pacjentki z tajemniczymi atakami jest coraz cięższy, a kolejne próby rozmowy nie dają efektu. Karetka przywozi ojca 12-latka z ciężkimi obrażeniami po wypadku. Mężczyzna jest umierający. Ale będzie dobrze, tak, panie doktorze? Nie mogę pani tego obiecać.